Cześć, tu Przemek z Dertusz. Dziś porozmawiamy o jednym z kluczowych elementów urządzeń wielofunkcyjnych, czyli podajniku ADF. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, do czego dokładnie służy ten mechanizm, to w dzisiejszym odcinku pokrótce o nim opowiem. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od podstaw. Podajnik ADF, czyli automatyczny podajnik dokumentów, to rozwiązanie, które znacząco ułatwia obsługę wielostronicowych dokumentów. Bez konieczności ręcznego przekładania każdej strony na szklanej płycie skanera, ADF automatycznie podaje dokumenty do skanowania, kopiowania czy przesyłania faksu. Możemy wyróżnić dwa rodzaje podajników. Podajnik jednostronny, który skanuje lub kopiuje jedną stronę naraz, i podajnik dwustronny ARDF, który umożliwia automatyczne skanowanie lub kopiowanie obu stron dokumentu. Jak dokładnie działa podajnik ADF? Mechanizm ten działa poprzez automatyczne chwytanie i przesuwanie jednej strony dokumentu naraz przez skaner lub inną jednostkę obróbkową. Korzystanie z tej funkcji jest zazwyczaj banalnie proste, jednak konieczne jest spełnienie określonych warunków, aby uniknąć niepotrzebnych awarii. Oto kilka kroków, jakie należy wykonać przy używaniu automatycznego podajnika. Przesuń prowadnicę tacy podajnika. Zanim umieścisz dokumenty, dostosuj prowadnicę krawędzi tacy pojemnika, przesuwając je maksymalnie na zewnątrz. Dzięki temu ułatwisz sobie dostęp do ułożenia kartek w odpowiedniej pozycji. Układaj dokumenty w odpowiedni sposób. Arkusze papieru należy umieścić w taki sposób, aby zadrukowana strona była skierowana ku górze, a górna krawędź dokumentu do wnętrza podajnika. Wsuń plik dokumentów do końca podajnika i upewnij się, że są one równomiernie ułożone. Dosuń prowadnicę. Następnym krokiem jest dosunięcie przesuniętych wcześniej prowadnic do krawędzi papieru. Pamiętaj, aby robić to z wyczuciem i nie dociskać zbyt mocno dokumentów. Prowadnice muszą przylegać do papieru, ale nie powinny zniekształcać arkuszy. Rozpocznij skanowanie lub kopiowanie. Po prawidłowym umieszczeniu dokumentów w automatycznym podajniku papieru możesz rozpocząć proces skanowania lub kopiowania, wybierając odpowiednie opcje na panelu drukarki lub ekranie dotykowym. Pamiętaj, aby w podajniku ADF nie umieszczać m.in. folii aluminiowej, kartek posiadających rozdarcia, dziury czy inne podobne uszkodzenia, kartek z naklejonymi dodatkowo karteczkami i innymi doczepionymi materiałami, zbyt grubych lub zbyt cienkich arkuszy, niestandardowego papieru, taki jak papier ilustracyjny i termoczuły, oraz zawilgoconych, ewentualnie złączonych przez naelektryzowanie kartek. Podajniki automatyczne ADF zazwyczaj są niezawodne, choć czasem mogą pojawić się problemy, takie jak zablokowany czy zagnieciony papier. Dokładną instrukcję wyjęcia zaciętej kartki z podajnika i jego oczyszczenie znajdziesz na stronie producenta swojego urządzenia. Pamiętaj przed wyjęciem zaciętego arkusza o wyłączeniu urządzenia dla zadbania o własne bezpieczeństwo. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Wam lepiej zrozumieć, dlaczego podajnik ADF jest tak istotny w dzisiejszych urządzeniach. Jeśli macie pytania lub własne doświadczenia związane z ADF, nie zapomnijcie podzielić się nimi w komentarzach poniżej. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!